Elektromobilność, chwilowa moda czy potrzeba naszych czasów? Proszę Państwa, elektromobilność to dzisiaj z jednej strony modny temat, ale z drugiej w dobie podwyżek cen za energię także trudny. Nie dotyczy ona jedynie samochodów, ale może być postrzegana szerzej jako źródło energii pozwalające na uniezależnienie się od paliw kopalnych. Czysty transport z kolei w dobie postępujących zmian klimatycznych wydaje się jedynym rozsądnym rozwiązaniem. No i rynkiem z ogromnym potencjałem do kreowania innowacji. O elektromobilności i innowacjach kreowanych przez polskie firmy porozmawiam dzisiaj z ekspertką, która jest moim gościem, Katarzyną Sobutką, oraz coachem innowacji. Witam. Witaj, Kasiu. Czym jest, a czym nie jest elektromobilność w kontekście innowacyjności? Pierwsza myśl, jaka przychodzi a propos elektromobilności, to samochody elektryczne. Natomiast zamiana samochodów spalinowych na samochody elektryczne nie poprawi nam jakości życia w mieście, nadal będą korki. Więc na elektromobilność trzeba spojrzeć szerzej, jako nowy sposób poruszania się po mieście, ale także poza nim. Zastosowanie rowerów elektrycznych, skuterów czy specjalnych pojazdów do przemieszczania się czy dowozu towarów. Transport publiczny oparty na prądzie, czyli na przykład autobusy elektryczne, no i finalnie samochody elektryczne. Oprócz tego należy spojrzeć szerzej. Infrastruktura do ładowania, całe oprogramowanie związane z zarządzaniem tą infrastrukturą. Więc innowacyjność, która jest z elektromobilnością, dotyczy szerokiej gamy różnych produktów z tym związanych. No właśnie, mamy dosyć szeroką definicję, szerokie możliwości. Powiedz proszę, jakie innowacyjne rozwiązania właśnie w zakresie elektromobilności powstają obecnie w sektorze, w Polsce, na świecie? Jakie mamy trendy? Po pierwsze, potrzebujemy nowych samochodów. Nowe technologie zastosowane w samochodach. Mówimy tutaj o bateriach w dużej mierze. Nowe technologie związane nie tylko z ich produkcją, ale także z ich ponownym wykorzystaniem, ale także recyklingiem. Często się mówi o samochodach elektrycznych, że są nieekologiczne, bo właśnie zaleją nas tony tych baterii. Muszę Państwu powiedzieć, że istnieje wiele rozwiązań technologicznych, nawet rozwijanych w Polsce, które pozwalają wyekstraktować te pierwiastki ziem rzadkich, tak żeby ponownie je wykorzystać do produkcji nowych baterii. Ponieważ dla producentów baterii lepiej, bardziej efektywnie jest pozyskiwać z recyklingu niż po prostu wydobywać z kopalni. To jest jeden temat, baterie. Druga rzecz, która jest związana, to infrastruktura do ładowania. Buduje się różnego typu ładowarki, wolne, szybkie, które pozwalają nam te samochody naładować, czy w domu, na mieście, czy na autostradach. I tego typu rozwiązania również są produkowane w Polsce. Wszystko, co spina to jest cały software związany z zarządzaniem usługą ładowania, czy samymi ładowarkami, sposobu planowania tras autobusowych po mieście, uwzględniających różne temperatury, nachylenia powierzchni. To pozwala najlepiej zoptymalizować wykorzystanie autobusów elektrycznych i jak najbardziej wykorzystać po prostu energię, a również różnego typu oprogramowanie związane stricte z samochodami elektrycznymi, które pozwalają nam bardziej komfortowo poruszać się po mieście. No brzmi imponująco, jeżeli chodzi o skalę. Właśnie czy elektromobilność i te rozwiązania innowacyjne to domena koncernów, dużych firm, czy jednak jest miejsce na małe i średnie przedsiębiorstwa w tym sektorze? Rzeczywiście tą rewolucję w elektromobilności zapoczątkowała Tesla, czyli na początku mały startup, który stwierdził, że samochody elektryczne to przyszłość. Elon Musk tutaj namieszał i duże koncerny nagle stwierdziły, nie, musimy coś z tym zrobić. I oni są jakby tymi followersami, a musiały się właśnie mniejsze firmy tutaj swoją elastycznością, swoją szybką decyzyjnością przystosować się, znaczy tworzą po prostu te nowe rozwiązania, a duże koncerny po prostu przystosowują się do aktualnych trendów. Przewagą rzeczywiście małych i średnich przedsiębiorstw jest duża dynamika, podążanie za trendami, ale co najważniejsze, słuchanie klientów. Z mojego doświadczenia zawodowego jest to kompletnie nowa gałąź, ta elektromobilność. Klienci nie do końca zawsze też wiedzą, co potrzebują, ale wspólne wypracowanie
produktu, typu właśnie ładowarki do samochodów elektrycznych, pozwala lepiej zaprojektować produkt, który jest bardziej przyjazny dla użytkownika. Więc zdecydowanie elektromobilność dla małych i średnich przedsiębiorstw jest ogromną tutaj możliwością do innowacji, do wzrostu gospodarczego, do rozwoju. No właśnie, ale wydaje się, że są to rozwiązania, które są dosyć kosztowne. Koncernowi łatwiej jest udźwignąć koszty, no i łatwiej jest wdrażać. A tak w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, jak najlepiej podejść do tematu? A być może nie są wcale to drogie rozwiązania. To, że duże koncerny mają duże finansowanie i można je łatwo wykorzystać do wdrażania innowacji, jest to pozorne stwierdzenie, ponieważ koncerny bardzo tutaj przeliczają, liczą każdą złotówkę, euro czy dolara co do inwestycji, co do nowego produktu. To, co im się nie zepnie finansowo w przeciągu jakiegoś tam czasu, według po prostu tych wszystkich wskaźników, które są ustawione w korporacji, bardzo trudno jest tutaj pozyskać i wydatkować te środki w dużej korporacji. Co się dzieje tak naprawdę z małymi i średnimi przedsiębiorstwami czy startupami, które wchodzą w obszar elektromobilności? Z jednej strony wykorzystują z różnego typu grantów. Bardzo dużo rozwiązań związanych z nową mobilnością jest aplikowanych do europejskiego programu EIC Accelerator, który wspiera innowacyjne rozwiązania między innymi w transporcie. I to są takie rozwiązania często nieoczywiste, bo akurat zdarza mi się, że część tych wniosków miałam możliwość oceny. I rzeczywiście to są nowe modele nowych pojazdów, środków transportu, które mogą być wdrażane. Ale często, z czym się teraz na chwilę obecną spotykam, to jest startupy wyszukują inwestorów, czyli różnego typu funduszy, czy prywatnych inwestorów, czy korporacyjnych, czy po prostu możliwości inwestycji poprzez jakby odstąpienie swoich udziałów za pewną kwotę. I w tym momencie wzrostu tego produktu, usługi, który jest często realizowany przez taki startup. To, co ja widzę też, niekoniecznie w Polsce potrafimy prowadzić rozmowy, negocjacje pomiędzy startupem a funduszem. Często oczywiście taką dużą wadą jest bardzo duże oczekiwanie co do wyceny poprzez startupowców. No i tutaj bardzo ważna rola jest, żeby próbować uspójnić język pomiędzy jedną i drugą stroną, żeby takie rozwiązania mogły być realizowane. No właśnie, pozostańmy chwilę przy finansach, przy opłacalności. No, widzimy, co dzieje się z cenami energii. Czy elektromobilność się dzisiaj opłaca? Czy jednak mamy możliwość jakiejś alternatywy? Czasem mówi się o samochodach na wodór. To elektromobilność jest elementem całej transformacji energetycznej. Często w Polsce się mówi, że w ogóle samochody elektryczne nie mają sensu ekologicznego, bo to w głównej mierze samochody na węgiel. Rzeczywiście nasz miks energetyczny nie wspiera, nie uwzględnia za dużej ilości energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii. Natomiast to się zmienia. Patrząc na projekty, które są realizowane teraz w Polsce, czyli offshore, czyli morska energetyka wiatrowa na Bałtyku, projekty związane z farmami fotowoltaicznymi, próba odblokowania też budowy farm wiatrowych na lądzie. Więc jakby coraz więcej tych rozwiązań promujących odnawialne źródła energii jest zastosowanych i rzeczywiście jest coraz więcej inwestycji w te źródła odnawialne. To się zmienia i rzeczywiście to można powiedzieć, że się zmienia. I w związku z tym samochody elektryczne są takimi magazynami energii, które po prostu mogą wykorzystywać tą energię. Musimy pamiętać, że nie zawsze używamy tej energii, która akurat jest produkowana, czyli w sensie kiedy wieje, niekoniecznie korzystamy z tej energii i takim samochody elektryczne są magazynami energii, czyli mogą wykorzystywać nadmiar
tej energii. Są również technologie związane z tak zwane vehicle to grid, czyli jakby dwustronny, dwukierunkowy ruch energii, czyli kiedy jest nadmiar, ładujemy ten samochód elektryczny, natomiast kiedy jest niedomiar i możemy na przykład tę energię sprzedać, to wpuszczamy z tego samochodu elektrycznego do domu. To jest trochę pieśń przyszłości, bo do tego oprócz samej technologii są wymagane rozwiązania legislacyjne i regulacyjne, ale to się dzieje w Japonii czy w innych krajach to jest. Natomiast wracając do samochodów opartych na wodór, trzeba pamiętać, skąd jest ten wodór. Po pierwsze, potrzebujemy zielonego wodoru, a zielony wodór jest produkowany z elektrolizy, czyli cząsteczka wody, prąd i wtedy następuje rozdział na cząsteczkę wodoru i na cząsteczkę tlenu. Czyli też potrzebujemy tej energii do rozpadu cząsteczki wody. I analizując efektywność całego procesu, no rzeczywiście bardziej efektywne jest wykorzystanie tej energii elektrycznej do samochodów elektrycznych niż do produkcji wodoru. Trzeba pamiętać też, że wodór jest takim trudnym gazem. Po pierwsze jest lekki, czyli trzeba go sprężyć albo do 350 albo 700 barów. To wymaga dodatkowej energii. No i też trzeba pamiętać, że trzeba zbudować stacje wodorowe. Koszt inwestycyjny jednej stacji wodorowej to jest kilka milionów euro, więc żeby tę samą ilość stacji, które mamy na chwilę obecną w Polsce, zastąpić stacjami wodorowymi, to wymaga ogromnych kosztów. Natomiast to trzeba zapamiętać a propos samochodów opartych na wodór, to rzeczywiście bardzo szybko można te samochody zatankować. I ja osobiście wierzę, że wodór może nie zastosowany do samochodów osobowych, ale bardziej do samochodów ciężarowych, na długie dystanse, które podróżują, a nawet to się dzieje też w Polsce, wykorzystanie w lokomotywach, czyli tam, gdzie lokomotywy są oparte właśnie na diesel, gdzie nie ma sieci elektrycznej, żeby napędzać te lokomotywy, wtedy ten wodór może być wykorzystany. Natomiast pierwszy krok to raczej jest elektromobilność, czyli samochody elektryczne stricte oparte na energii elektrycznej. Jak zatem upatrujesz rozwój branży elektromobilności w Polsce w najbliższych latach i długofalowo? To patrząc, co jest już teraz, Polska pod względem produkcji powiązanej z elektromobilnością jest liderem w Europie. Świetnie. Jesteśmy największym producentem autobusów elektrycznych. Wiele fabryk zagranicznych lokuje swoje inwestycje w Polsce. Tak samo jest z bateriami i jej komponentami. Infrastruktura do ładowania, czyli właśnie ładowarki z jednej strony są firmy, które mają globalne koncerny, które mają swoje centra badawczo-rozwojowe i rozwijają te produkty, które są sprzedawane na całą Europę, ale też są lokalni polscy producenci, którzy produkują infrastrukturę, te ładowarki, które są sprzedawane również w Europie i na całym świecie. Software, o którym już wspomniałam wcześniej, też jest dużo firm współpracujących w obszarze elektromobilności. Więc to się rzeczywiście zmienia i fajnie jest to, że istnieją firmy, które potrafią ten trend wykorzystać, a nie negować. Więc to jest fajne. Tego, czego brakuje, to rzeczywiście kwalifikacji, kompetencji ludzi z obszaru elektromobilności. W związku z tym bardzo duży nacisk jest potrzebny na odpowiednią edukację różnych kadr związanych z szeroko rozumianą elektromobilnością. Oprócz osoby na poziomie zarządzającym, ale też takich też projektantów, ale też osób, które stricte pracują przy produkcji różnych komponentów związanych z elektromobilnością, bo nie chcę mówić, że to są stricte samochody elektryczne, bo tak jak powiedziałam, czy baterie, czy cała elektroenergetyka z tym związana. Więc kompetencje. Tego nam brakuje. Jak tutaj się podszkolimy, zdobędziemy nową wiedzę, mogę powiedzieć, że przyszłość będzie elektryczna. Przyszłość będzie elektryczna. No to tym optymistycznym akcentem chciałabym zakończyć dzisiejszą rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję Ci, Kasiu, za obecność. Proszę Państwa, wydaje się, że elektromobilność nie jest już jedną z możliwości rozwoju sektora transportu albo w ogóle gospodarki, ale po prostu obranym kierunkiem. No i cieszy to, o czym powiedziałaś, że Polska jest liderem w zakresie elektromobilności. Pojazdy elektryczne i cała infrastruktura będą zyskiwać na popularności, a dzięki temu nasze środowisko także będzie zaopiekowane. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę i do zobaczenia.
Elektromobilność. Chwilowa moda czy potrzeba naszych czasów? Witam Państwa w drugiej części podcastu o elektromobilności. Dzisiaj moim gościem jest Jarek Śmigiel z firmy Enelion, która działa w branży elektromobilności. Mam nadzieję, że dzięki niemu poznacie Państwo najlepszą praktykę oraz zainspirujecie się do działania na tym polu. Jarku, Enelion to firma z sektora MŚP, producent urządzeń do ładowania aut elektrycznych. Czy mógłbyś przybliżyć sektor, w którym działacie i czy trudno się na nim przebić? Bardzo chętnie. Sektor jest dość ciekawy. Można by go określić nazwą AC/DC, tak jak ten bardzo znany zespół rockowy. AC to ładowarki prądu przemiennego i ładowarki DC, ładowarki prądu stałego. Nie będzie to wykład teraz o fizyce i elektryce, natomiast warto je rozróżnić, dlatego że generalnie opowiadamy sobie w mediach, kiedy czytamy artykuły, kiedy przeciwnicy elektryczności mówią, że jest mało ładowarek. Najczęściej mówią o tych ładowarkach DC, czyli tych dużych ładowarkach, które powinny być na autostradach, których sieć powinna być bardzo duża. My zajmujemy się głównie ładowarkami AC, czyli tymi, które ludzie mają generalnie w domu. To są te trochę wolniejsze ładowarki, ale dużo tańsze, dużo łatwiejsze w montażu. Biorąc proporcjonalnie rynek między ładowarkami DC i AC, to jest mniej więcej, ten rynek AC jest 8-krotnie większy ilościowo, jeżeli o to chodzi. Na przykład w Wielkiej Brytanii jest zarejestrowanych 300 000 takich ładowarek, a ładowarek szybkiego ładowania jest około 42 000. Dlatego my głównie skupiamy się na tych ładowarkach bardziej dostępnych, domowych. Około 70-80% właścicieli samochodów posiada właśnie takie ładowarki, więc jest to olbrzymi rynek. Jeżeli by ten rynek generalnie ładowarek jeszcze próbować oszacować, to badania mówią, że w 2021 roku była to wartość około 7-8 miliardów euro i przewiduje się w ciągu najbliższych paru lat do 30 roku 7-krotny wzrost, czyli będziemy mówić o rynku wartym 40-55 miliardów euro. Bardzo atrakcyjny rynek i nawet mały jego procent, który chcielibyśmy, żeby był naszym udziałem, to naprawdę duże pieniądze. No właśnie, duży rynek, duży potencjał i to wymaga funduszy. Skąd Enelion czerpie finansowanie na swoje działania? No są głównie dwa źródła i myślę, że wszystkim firmom zajmującym się innowacjami, firmami, które są startupami, są one znane. Czyli po pierwsze są to inwestycje, najczęściej od inwestorów, i inwestowanie z własnej działalności. Więc my z obu tych form korzystamy. Naszymi dwoma głównymi udziałowcami jest PGNiG Venture i Blue Green Venture. Są to dwa fundusze. To była nasza pierwsza runda inwestycyjna. Dzięki tej rundzie mogliśmy zbudować nowy zakład produkcyjny. Wprowadziliśmy na rynek naszą nową ładowarkę Luminę. Co dla nas bardzo ważne, była to pierwsza pełni przystosowana do masowej produkcji ładowarka. Bardzo innowacyjna, nasze najmłodsze dziecko, które wprowadzamy w całej Europie. I a propos Europy, właśnie budujemy dużą sieć, mogliśmy zbudować dużą sieć naszych partnerów w Europie i zdobywać kolejne europejskie rynki. Jesteśmy obecnie w drugiej rundzie inwestorskiej, bo bez inwestorów czasami ciężko się rozwijać bardzo dynamicznie, a ten rynek taki jest i wymaga tych inwestycji. Nie zdradzę jeszcze, z kim rozmawiamy, natomiast na co chcemy to przeznaczyć? Na dalszy rozwój nasz w Europie chcemy przeznaczyć na nowe produkty, nowe ładowarki, nowe rozwiązania i to, co ciekawe, rozwijamy nowy zupełnie projekt, nazywa się to taki obszar, nazywany jest Home Energy Management, czyli zarządzanie energią w domu. Czyli jest to system, który pozwala nam zarządzać samą fotowoltaiką, pompami ciepła, magazynami energii poprzez ładowarkę i również samochodem elektrycznym, jego ładowaniem, chociaż czasami jest używany on również jako magazyn energii. Powiedziałeś już trochę o tym, jakie macie plany w kontekście rozwoju innowacyjnych produktów. A czy waszą ambicją jest stać się liderem na rynku ładowarek AC w Polsce, w Europie? Konkurencja jest olbrzymia.
rynek jest niezdominowany przez jednego czy dwóch graczy. Tych graczy jest naprawdę wielu. Myślę, że tort jest na tyle wielki i na tyle rozwijający się, że tych graczy będzie wielu. Trudno będzie chociażby dlatego mieć jednego wielkiego, potężnego lidera, chociaż jest ich paru o gigantycznym kapitale, że rynek tak rośnie, że ciężko jest nadążyć wręcz za nim. Dlatego rynek będzie prawdopodobnie cały czas jeszcze rozdrobniony, będą dochodzić nowi gracze, będziemy dochodzić my. I tak jak mówiłem, naszą ambicją raczej jest bycie w top 10, w pierwszej dziesiątce, niż liderem. Wydaje się to być i tak bardzo, bardzo ambitnym celem. I to jest miejsce, gdzie chcemy się znaleźć za 2, 3, 4 lata. Świetnie, ale Enelion jest zaawansowany już w tym, co robi. Czy mógłbyś udzielić kilku dobrych rad tym, którzy chcą wejść na ten rynek albo dopiero startują ze swoimi rozwiązaniami w elektromobilności? Jeżeli chodzi o rady, myślę, że rady są takie same jak w każdym startupie, tak? Bo taka jest nasza geneza. To był kiedyś startup założony przez obecnego właściciela, który był doskonałym designerem. Od takiej designerskiej strony się to wszystko zaczęło. Przede wszystkim niezłomność, konsekwencja, wizja, to są rzeczy, które brzmią banalnie, tak? Myślę, że każdy coach opowiada o tym swoim startupom, ludziom, którzy próbują wchodzić w innowacje, a to jest strasznie ważne. W naszym przypadku istotne było niezwykle to, że nie kupowaliśmy gotowej technologii. Bardzo mocno rozwijany jest dział R&D i software i nie tylko mamy produkcję w Gdańsku, ale również cały dział rozwojowy. I myślę, że to jest jeden z wielu sukcesów tej firmy, że jesteśmy niezależni od tego typu działów, od nowej myśli na zewnątrz, którą po prostu mamy w ramach własnej organizacji. Ale czy to jest tak, że od początku wszystko się układało? Czyli czy były same sukcesy, czy jednak gdzieś w tej drodze od startupu do firmy, która ma już pozycję na rynku, były jakieś ślepe uliczki, jakieś porażki? I jak ich unikać? Czy może jednak jest to lekcja, którą każdy startup powinien przejść, żeby osiągnąć sukces? Myślę, że nie ma drogi bez ostrych zakrętów, szczególnie w naszym obszarze, dlatego że jest to rynek bardzo świeży. To nie jest tak łatwo jak w rynku dojrzałym, tak? Nie wiem, sprzedajemy lody, czy nawet samochody tradycyjne, tak? Więc możemy czerpać z doświadczeń innych, wiedzę z innych. To jest trochę jak... Ja w ogóle jestem żeglarzem, więc mówi się często tak, że jest część żeglarzy, którzy mówią, że tylko z doświadczenia można czerpać największe umiejętności. Ci drudzy żeglarze mówią, że należy uczyć się na innych. I to jest dokładnie to, co trzeba robić. Bardzo bieżąco śledzić to, co dzieje się na rynku, to, co robią inni, gdzie ponoszą porażki, bo ponosimy je gdzieś wszyscy i sukcesy. Ale to, co najważniejsze, co się okazało dla nas kluczowe dzisiaj, to słuchanie klientów. Badania naszych klientów, naszych partnerów, prowadzimy je coraz intensywniej i ilość wiedzy, którą z tego czerpiemy, jest niezwykła. Oczywiście można powiedzieć, że nie wiem, nasze siły sprzedaży, że są fantastyczne, mogą nam dawać taką informację, tak? Co jest potrzebne, co działa, co nie działa i tak dalej. Natomiast ustrukturyzowane badania i czerpanie takiej wiedzy właśnie od naszych partnerów, od naszych klientów jest kluczowe i wsłuchiwanie się w ten głos moim zdaniem jest najważniejszą rzeczą, którą należy robić przy rozwoju tego typu spółek jak nasza. No właśnie, mówiliśmy trochę o trendach, my teraz o klientach. A jak jest obecnie? Czy Polacy chcą tej elektromobilności? Pytam w kontekście przede wszystkim tego, co dzieje się na rynku, przede wszystkim z cenami energii, tak? Czy widzicie jakieś załamanie i czy to będzie miało wpływ na te długofalowe trendy i możliwości rozwoju takich firm jak wasza? A jakby się spojrzało na liczby, to przy ponad 5 milionach samochodów elektrycznych w Europie, w Polsce jest ich 50 000. No można powiedzieć, że to jest ułamek. To jest bardzo mało. Nie jesteśmy na pewno liderami tego rynku, nie jesteśmy nawet w czołówce, ani nawet w połowie. Co nie znaczy, że się nie zmieni. Mamy w Polsce cały czas bardzo ważnym argumentem podnoszonym jest to, że energia elektryczna czerpana jest z węgla. Tak? Więc jakby ten efekt ekologiczny nie do końca jest zauważalny. Nie ma dużego wsparcia państwa, jeżeli chodzi o zakup samochodów, szczególnie dla osób prywatnych.
W porównaniu z krajami Europy Zachodniej jest to dużo mniejsze, a te samochody są jednak dużo droższe niż samochody konwencjonalne. Natomiast już ich obsługa jest dużo tańsza. I dlatego jest bardzo wyraźnie widoczny trend również w Polsce, że floty, szczególnie floty tej ostatniej mili się mówi, czyli te krótkie, czyli wszyscy, którzy jeżdżą w miastach, dostarczają nam przesyłki, pizzę czy inne rzeczy tego typu, bardzo krótkim odległościach, przechodzą na samochody elektryczne. Raz, że to ułatwia to poruszanie się po mieście. Dwa, że no jednak mimo wszystko energia jeszcze do niedawna była dużo tańsza, teraz pewnie też wychodzi, ale sam proces eksploatacji, jeżeli ten taki rachunek złożymy razem, okazuje się, że jest bardzo atrakcyjny, jeżeli chodzi o samochody elektryczne. Myślę, że powiem tak. Problem edukacji, jeżeli chodzi o samochody elektryczne, nawet nie mówię o zielonej energii, nawet nie mówię o ekologii, o tego typu argumentach, tylko temat w ogóle, jak działają elektryki, jak się je ładuje, skąd się bierze energia, skąd się bierze wodór i tak dalej, jest niska i to nie tylko w Polsce. Znowu, wracając do badań, które przeprowadziliśmy, jest to największa bolączka wszystkich naszych partnerów biznesowych w całej Europie. Oni mówią, że ich największą barierą rozmowy biznesu z klientami indywidualnymi i biznesowymi jest brak wiedzy. Elementarnej wiedzy na temat prądu, na temat samochodów elektrycznych i tak dalej. I to jest coś, co będzie bardzo potrzebne w Polsce, ale nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. I to będzie, myślę, że jedna z kluczowych rzeczy, którą trzeba robić. No i oczywiście, to jest bardzo kontrowersyjne, szczególnie w dzisiejszych czasach, olbrzymim motorem w krajach najbardziej rozwiniętych pod tym względem była pomoc państwa. Było współfinansowanie w zakupie samochodów przez państwo, przez rządy. Czy to się w Polsce teraz wydarzy? Nie wiem. Zobaczymy. Czyli jest potencjał rynku, są klienci. Powiedz proszę, w co oprócz ładowarek AC warto w takim razie inwestować w kontekście rozwoju innowacji? Gdzie widzisz jeszcze takie punkty, które wymagają dopracowania albo które są szansą dla rozwoju nowych firm na rynku? Mówimy o rynku elektromobilności. Oczywiście, o rynku elektromobilności. To ja może trochę opowiem, w których obszarach my gdzieś szukamy innowacji dalej, bo ja sobie przygotowując się do tej rozmowy, sobie to pomyślałem, mówimy o innowacjach, innovation coach, więc gdzie są te nasze obszary? I u nas zidentyfikowałem 4 główne obszary takiej innowacji. Jeden może być trochę zaskakujący, bo okazuje się, że dzisiaj produkt to nie tylko samo urządzenie, to również usługa serwisowa, wsparcia przy montażu, przy użytkowaniu i tak dalej. Więc duża część naszej innowacyjności, naszego takiego twórczego zapału idzie w kierunku wsparcia tego serwisu i serwisu ładowarek, od innowacyjnych materiałów multimedialnych, które pomagają przy takiej obsłudze, przy naprawach, przy wprowadzaniu nowych wariantów, oprogramowania i tak dalej, poprzez zdalną możliwość sprawdzania stanu ładowarek przez operatora, bo pamiętajmy, że my w dużej mierze pracujemy dla operatora biznesowego. Ważne dla niego jest, czy kiedy ma całą sieć ładowarek, wszystkie działają poprawnie, co w nich trzeba zrobić. Jeżeli nie trzeba tam przyjechać, można zrobić to zdalnie. Jest to niezwykle użyteczne, a innowacyjność powinna służyć temu, żeby było łatwiej i przede wszystkim taniej, tak, żeby nie trzeba było tam jeździć fizycznie. Jako ciekawostkę powiem, że uruchamiamy właśnie też, jest jakaś rodzaj innowacji, nie wiem, czy można o tym mówić, Slack, jako kanał, który jest kanałem komunikacji chociażby z ludźmi, z operatorami, z instalatorami, z naszym serwisem. Drugi obszar, no to same ładowarki. I wprowadzanie nowoczesnych funkcji. Nasza Lumina na przykład ma niezwykle ciekawą modułową konstrukcję, która pozwala zmniejszyć czas, między innymi pozwala na zmniejszyć czas instalacji do 15 minut, a to jest ważne, bo to są koszty, które znowu ponoszą nasi partnerzy. Albo takie funkcje jak chociażby Dynamic Load Balancing. To jest taka funkcja, która pozwala nam na to,
żeby nie przeciążyć, ochrania nasz system domowy, domowego prądu, obsługi prądu, żeby nie przeciążyć systemu. Czasami jest tak, że nawet nie musimy mieć samochodu elektrycznego czy ładowarki, ale jak włączymy zmywarkę, suszarkę, pralkę i parę innych urządzeń, no to nagle nam korki wysiadają. Na przykład. Szczególnie przed świętami. Na przykład, dokładnie. Jak do tego dołożymy jeszcze samochód elektryczny, no to zaczyna być prawie pewne, że jest pewnego rodzaju zagrożenie. No i właśnie chodzi o to, że nasza ładowarka potrafi zbalansować. Ona przy pewnym urządzeniu i oprogramowaniu, kiedy w domu mamy zbyt duży pobór prądu, to zmniejszamy pobór prądu albo wręcz wyłączamy samochód, tak, żeby nie przeciążać. On sobie poczeka, ładowarka, inteligentnie na to, żeby obciążenie urządzeń w domu się zmniejszyło. Kiedy się zmniejszy, znowu da większą moc, bądź po prostu włączy ładowanie samochodu ponownie bez udziału użytkownika, jakby samo dbając. To jest jedna z funkcji innowacyjnych, które nasze ładowarki mają. Kolejna rzecz to software do obsługi całych sieci ładowarek. Tutaj mamy wielkich operatorów sieci ładowarek, którzy mają zasięg na przykład ogólnokrajowy i są programy, które powodują, że można zarządzać nimi, również każdym z osobna, całymi sieciami i tak dalej, ale też mniejsze sieci, takie jak chociażby parkingi przy centrach handlowych czy centrach biznesowych. I ostatnia taka część innowacji dla nas najświeższa, to mamy taki trochę wewnętrzny startup, nazywa się Enelink. I tutaj, tak jak mówiłem, Home Energy Management to jest trochę więcej niż DLB, ponieważ tu naprawdę możemy już nie tylko balansować, ale zarządzać wręcz całym systemem od solarów poprzez pompy ciepła, magazyny energii, ładowarkę i samochód. I ten system jest u nas teraz jednym z bardziej interesujących innowacji, które rozwijamy. Czyli nie same ładowarki, ale coś, co wokół tej ładowarki się również dzieje. Czyli ocean możliwości. Tak, to prawda. Jarku, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą inspirującą rozmowę. Proszę Państwa, jak widzicie, branża elektromobilności daje niezwykłe możliwości, jeżeli chodzi o rozwój projektów innowacyjnych, prowadzenie badań. Zapraszamy do Innovation Coach. Dziękuję. Dziękuję.